Szanowni Państwo zgromadzeni tutaj na sali, wszyscy oglądający nas na ekranach monitorów i swoich smartfonów. Niezmiernie miło mi rozpocząć kolejny cykl AGH Nauka Spotkania, w trakcie którego nasi naukowcy przybliżają nam tajemnice przyrody. Pozwólcie Państwo, że przypomnę formułę tego spotkania. Najpierw wykład będzie trwał około 30 minut, a następnie 15 minut będzie przeznaczonych dla Państwa na zadawanie pytań. Dlatego bardzo proszę o nieprzerywanie wykładowcy w trakcie prowadzenia prelekcji, a zapamiętanie swojego pytania na koniec. Jednocześnie widzowie transmisji online mogą zadawać pytania na czacie oczywiście w dowolnej chwili. Później, jeżeli czas na to pozwoli i pytania z sali oczywiście, przeczytam najciekawsze pytania z czatu prelegentowi. Bardzo proszę o zwięzłe zadawanie pytań, tak aby dać szansę pozostałym, którzy chcą się czegoś dowiedzieć głębiej na temat poruszanego problemu. Cykl nasz rozpoczynamy substancją, która jest nam konieczna do życia, którą znamy i badamy od wielu, wielu lat, ale która nadal skrywa przed nami swoje tajemnice. O wodzie. I tak, pierwszym prelegentem będzie profesor dr habilitowany inżynier Wojciech Łużny, rdzennie krakowski fizyk, który specjalizuje się w doświadczalnej fizyce ciała stałego, prowadzi badania nad modelowaniem komputerowym struktury materii. Absolwent naszej uczelni, pracownik Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, również jego dziekan. Aktualnie prorektor AGH do spraw kształcenia. Członek prezydium Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk i teraz przewodniczący konferencji prorektorów do spraw kształcenia i studenckich polskich uczelni technicznych. Do jego zawodowych pasji należą dydaktyka i popularyzacja fizyki, a prywatnie najbardziej ceni rodzinę, dobre książki i Tatry. Serdecznie Państwa zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że organizatorzy tego fantastycznego cyklu spotkań z nauką AGH zaprosili mnie do udziału w tym dzisiejszym wydarzeniu, jako że chciałem się z Państwem podzielić pewnymi swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami na temat wody, a także sięgając do pewnych komentarzy filozoficznych, do relacji, jaką fizyk znajduje w swoich badaniach, relacji pomiędzy redukcjonizmem a emergencją. Za chwilkę te terminy postaram się Państwu przybliżyć. Na wstępie jeszcze chciałem wyjaśnić, że tak dość paradoksalnie ja osobiście nigdy wody nie badałem. Natomiast prowadząc przez ponad 30 lat wraz z moimi młodszymi współpracownikami badania modelowania struktury różnych bardzo złożonych układów organicznych, zwłaszcza polimerów, doszliśmy do przekonania, że z uwagi na permanentną obecność cząsteczek wody z jednej strony, a z drugiej strony na bardzo ważną obecność wiązań wodorowych w wielu klasach substancji, które badaliśmy, stwierdziliśmy, że nie da się tego dobrze zrozumieć, jeżeli się nie zrozumie, jak działa istota wody. I stąd moje zainteresowanie tym tematem, głębokie studia tegoż tematu, no i między innymi to, co chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć. Zacznijmy trochę pół żartem, mianowicie i temat dzisiejszego wykładu, tytuł Istota wody, powstał dzięki inspiracji, którą natknąłem się całkiem niedawno w internecie. Za parę tygodni na ekrany kin na całym świecie wchodzi sequel Awatara, słynnego filmu hollywoodzkiego Jamesa Camerona.
Podtytuł tego drugiej części jest właśnie istota wody. No więc chcę Państwa, którzy oglądają tą transmisję nie na żywo, tylko poprzez media elektroniczne, poprzez internet, upewnić, że to, co widzą, to nie jest awatar. Ja jestem żywy i prawdziwy. Państwo, którzy siedzą tutaj, są o tym ewidentnie przekonani. Natomiast wiadomo, że moglibyśmy już, patrząc na doświadczenia, które widzimy z występów zespołu ABBA w postaci holograficznych awatarów na scenie, świetnie to działa, ale to jeszcze nie ten przypadek. Ja na razie jestem żywym egzemplarzem fizyka na scenie. Szanowni Państwo, istota wody to oczywiście jest puste hasło samo w sobie. Nie ma czegoś takiego jak istota wody. Wodę możemy badać na różne sposoby i chciałbym zacząć od takiego cytatu, który ma już ponad 150 lat, który pochodzi z jednej z książek Thomasa Huxleya. To był jeden z pierwszych ewolucjonistów, gorący zwolennik Darwina. I on w tym jednym cytacie, który akurat się odnosi do wody, ale tłumaczy, czym jest redukcjonizm. Redukcjonizm to jest takie podejście, które spowodowało, że nauki ścisłe i przyrodnicze osiągnęły tak niesamowity postęp w ciągu ostatnich kilkuset lat. I generalnie, upraszczając nieco sytuację, sprowadza się to do tego, że założenie czynimy takie, że jak mamy układ złożony z bardzo wielu cząstek czy innych elementów, to jeżeli poznamy charakterystykę tych elementów, poznamy, jak one są zbudowane i jak one oddziaływują ze sobą nawzajem, to zrozumiemy działanie tego całego dużego systemu. Czyli możemy zredukować opis dużego systemu cząstek, cząsteczek, mikroskopowych obiektów bardzo różnych typów do charakterystyki pojedynczego elementu tworzącego cały zbiór, całą naszą próbkę materii czy innego układu. No i redukcjonizm był z wielkim sukcesem uprawiany od czasów XVII wieku do XX mniej więcej. Dalej jest uprawiany, dalej jest podstawą naszej działalności nie tylko w fizyce, ale i w innych dziedzinach nauk ścisłych i przyrodniczych. Natomiast mniej więcej od połowy XX wieku zdaliśmy sobie sprawę, nie tylko fizycy właśnie, że redukcjonizm nie wystarcza, że taki dosłownie rozumiany prowadzi nas na manowce i nie pozwala wyjaśnić bardzo wielu zjawisk i procesów. Bo taki skrajny redukcjonizm sprowadza się do tego, że suma własności jakiegoś dużego układu niczym się nie różni od sumy własności pojedynczego elementu. I nic nie dodamy, jeżeli zamiast 5, 6 czy 1000 czy 10 milionów cząstek weźmiemy opis pojedynczej cząstki jako wystarczający. I tak dochodzi do głosu drugie pojęcie, które się pojawiło w tytule mojego wykładu, czyli emergencja, czy emergentyzm jako prąd filozoficzny w filozofii nauki. Otóż emergencja to jest takie z kolei podejście, które mówi, że suma cząstek czy innych elementów drobnych jest czymś więcej niż tylko sumą, że na pewnym poziomie skomplikowania układu pojawia się coś więcej, czego nie ma w charakterystyce pojedynczego elementu. I wtedy właśnie od lat 60. mniej więcej zaczęła się rozwijać bardzo bujnie, najpierw w fizyce, a później w innych naukach, nauka o układach złożonych. Pojęcie złożoności zrobiło niezwykłą karierę. Tak dość paradoksalnie zaczęło się w fizyce, ale się bardzo szybko okazało, że narzędzia wymyślone przez fizyków w tym obszarze znalazły natychmiast zastosowania w naukach społecznych i humanistycznych. Tak się narodziła ekonofizyka i socjofizyka, bardzo również intensywnie uprawiano u nas na naszej uczelni. Więc ten cytat, który Państwo tu widzą Huxleya, że uda nam się zrozumieć strukturę własności wody na podstawie tego, jak zrozumiemy dzięki prawom fizyki molekularnej, jak zrozumiemy budowę i zasady oddziaływania cząsteczek wody, z jednej strony jest prawdą, a z drugiej strony jednak nie. I właśnie dzisiejszym wykładem chcę Państwu tą relację i tą taką trochę kontrowersyjną sytuację przybliżyć. I drugi cytat, którym chciałem Państwa poczęstować, też ma ponad 150 lat i pochodzi od słynnego pisarza D.H. Lawrence'a z początku XX wieku, który ujął jakby też problem zrozumienia istoty wody, własności wody od drugiej strony. Napisał bardzo ładnie, że woda to jest H2O. 2 części wodoru, 1 część tlenu, ale jest w tym również coś jeszcze, jakiś trzeci składnik, który czyni to wodą i nikt nie wie, co to jest.
Więc Państwo po dzisiejszym wykładzie będą już wiedzieć, co to jest, bo ja się generalnie z Lorenzem zgadzam. Rzeczywiście woda to jest pod względem struktury 2 części wodoru, 1 część tlenu, natomiast jest coś jeszcze, co czyni tą wodą i zaraz Państwo się przekonają, czym to coś jest. No więc spróbujmy zacząć od podejścia skrajnie redukcjonistycznego, czyli rozłóżmy wodę na czynniki pierwsze, najbardziej jakie mają sens w tym kontekście, czyli ten lewy obrazek pokazuje Państwu cząsteczkę wody złożoną z jądra atomu tlenu, z 2 jąder atomów wodoru, czyli 2 protonów i w sumie 8 elektronów, z których 2 pochodzą od 2 atomów wodoru, natomiast 6 pochodzi z powłoki walencyjnej atomu tlenu. W ten sposób mamy 8 elektronów na tej wierzchniej warstwie cząsteczki wody i one decydują o strukturze i o własnościach chemicznych i fizycznych wody. Tutaj mamy jeszcze wskazane, że jedna para elektronów pomiędzy tlenem a wodorem tworzy wiązanie kowalencyjne, druga para analogicznie tworzy drugie wiązanie kowalencyjne, więc mamy w cząsteczce wody 2 wiązania kowalencyjne zbudowane na tych 2 parach elektronowych wziętych po jednym z tlenu i po jednym z wodoru. Z uwagi na strukturę kwantowo-mechaniczną cząsteczki wody, a zwłaszcza atomu tlenu, okazuje się, że te wiązania kowalencyjne mają bardzo ścisłą geometrię, mianowicie kąt pomiędzy nimi jest około 105 stopni, troszeczkę więcej niż kąt prosty. I dlatego cząsteczkę wody możemy sobie wyobrazić tak, jak pokazuje ten prawy obrazek, jako taki owal, w którym są położone blisko siebie, bo tak naprawdę atomy się w znacznej części przekrywają swoją objętością dzięki właśnie tej mocnej więzi wiązania kowalencyjnego. No i mamy ten charakterystyczny kąt, matematycy czy fizycy lubią go nazywać kątem tetraedrycznym, on jest tak naprawdę trochę większy w tetraedrze, czyli czworościanie, ale z uwagi na pewne oddziaływania fizyczne tu jest zmniejszony do 105 stopni. No więc mamy taką bardzo charakterystyczną symetrię i bardzo charakterystyczny kształt cząsteczki wody widziany po prawej stronie. Tym niemniej te 2 pozostałe pary elektronów, te, które nie wchodzą do wiązań kowalencyjnych, są niezwykle istotne. I dlatego ten lewy obrazek, on jest trochę mylący, ale on powszechnie występuje we wszystkich publikacjach o strukturze wody, bo on tłumaczy nam symetrię tych wszystkich obiektów, które tworzą całą cząsteczkę. Czyli mamy w centrum ten atom tlenu, 2 wiązania kowalencyjne bardzo wyraźnie wyróżnione do sąsiednich 2 atomów wodoru i te 2 pozostałe kulki oznaczają te 2 pary elektronowe. I właśnie z uwagi na symetrię orbitali molekularnych w cząsteczce wody okazuje się, że te 4 obiekty tworzą naroża czworościanu foremnego i ten prawy obrazek na dole pokazuje, jak mniej więcej wygląda tak zwany obrys czy kontur van der Waalsa, jak cząsteczka wody jest widziana z zewnątrz, jak się spotyka z innymi cząsteczkami albo wody, albo innych substancji, które w wodzie mogą być rozpuszczone. I teraz, proszę Państwa, z tej właśnie struktury wynika najważniejsza cecha cząsteczek wody, która decyduje o wszystkich ich własnościach. Mianowicie, jeszcze raz mamy tę cząsteczkę wody z tymi 8 elektronami narysowane troszeczkę w inny sposób, po to, żeby podkreślić, że po tej stronie cząsteczki, po której mamy 2 atomy wodoru, jest inny ładunek, inna gęstość ładunku elektrycznego niż po tej przeciwnej stronie, po której mamy te 4 pozostałe elektrony. Mianowicie 2 atomy wodoru mają nadmiar ładunku dodatniego, natomiast te 4 pozostałe elektrony mają nadmiar ładunku ujemnego. W związku z tym z natury rzeczy, z natury swojej budowy cząsteczka wody jest dipolem elektrycznym, bo na jednym końcu jest naładowana dodatnio, na drugim ujemnie. Cząsteczki wody mają moment dipolowy elektryczny, który odpowiedzialny jest za to, że woda jest takim fantastycznym rozpuszczalnikiem dla wszystkich substancji polarnych, czyli większości, jakie spotykamy w przyrodzie. Na tym polega zjawisko dysocjacji i bardzo wiele innych zjawisk związanych z funkcjonowaniem wody, również w środowisku odpowiednim dla życia. Ale jest druga strona jeszcze tego i tu dochodzimy do tej trzeciej rzeczy, która wodę czyni wodą. Mianowicie przez to, że mamy właśnie te pary elektronów, które są zgrupowane po jednej stronie i dodatnio naładowane atomy wodoru po drugiej stronie, woda jest najlepszą substancją do zademonstrowania w chemii i bardzo ważnego pojęcia, mianowicie wiązania wodorowego. Wiązanie wodorowe się tworzy wtedy,
kiedy dodatnio naładowany atom wodoru z cząsteczki wody jest przyciągany przez ujemnie naładowany biegun sąsiedniej cząsteczki wody. I na tym prawym obrazku mają Państwo właśnie tymi kropkami zaznaczone wiązania wodorowe. Ta cząsteczka wody centralna jest powiązana wiązaniem wodorowym właśnie tego atomu wodoru z sąsiednim atomem tlenu, tego atomu wodoru z sąsiednim atomem tlenu, drugiej cząsteczki, ale również dwie inne cząsteczki podłączają się wiązaniem wodorowym z tego atomu wodoru z tym atomem tlenu i analogicznie tutaj. Więc widzimy, że teoretycznie rzecz biorąc każda cząsteczka wody może w dowolnym momencie czasu utworzyć aż do 4 wiązań wodorowych. To jest jedyny wyjątek, jaki znamy w przyrodzie. Nie ma drugiej substancji, która by miała takie stężenie wiązań wodorowych jak woda. Tak naprawdę z badań wynika, że to jest trochę mniej niż 4, bo ten system wiązań wodorowych jest bardzo dynamiczny, krótkotrwały. One gwałtownie pękają i odtwarzają się na nowo, niekoniecznie w tej samym miejscu, ale średnio w temperaturze bliskiej temperatury krzepnięcia i topnienia wody, czyli około 0 stopni Celsjusza, to jest powyżej 3,5 średnio na cząsteczkę wiązań wodorowych. Bardzo dużo. Kolejną substancją, która ma stosunkowo dużo wiązań wodorowych jest amoniak, NH3, z uwagi na dużą koncentrację wodoru, ale tam ta koncentracja jest prawie 10 razy mniejsza niż w wodzie. To nam pokazuje wyjątkowość wody z tego punktu widzenia. A ten mały obrazek, który Państwo mają po lewej stronie, ilustruje wodę w sposób bardziej taki realistyczny, budowę wody akurat w stanie stałym, czyli w fazie lodu. I pokazane jest mianowicie bardzo ważna cecha, to, że tam jest dużo pustego miejsca. Widzą Państwo, że te atomy, które budują cząsteczki się łączą ze sobą wiązaniami wodorowymi między innymi, zostawiają dużo pustego miejsca i dlatego gęstość lodu będzie mniejsza niż gęstość wody i o tym za chwilkę powiemy, bo to jest jedna z bardzo ciekawych tak zwanych anomalii własności wody. Ten wykres, proszę Państwa, jest w sumie najważniejszy, żeby zrozumieć wszystko, co będziemy dalej mówić o strukturze i własnościach wody. Mamy tutaj dwa wykresy połączone w jeden. Jakby Państwo na chwilę skupili uwagę na tym wykresie, który by szedł przez tą linię przerywaną. Czyli na chwilę zapomnijmy o tym minimum B i spójrzmy na ten wykres. To jest taki typowy wykres w fizyce i w chemii, który ilustruje energię oddziaływania cząsteczek w zależności od ich odległości. Z niego wynika to, że cząsteczki się odpychają, jak są zbyt blisko siebie, bo sobie przeszkadzają nawzajem i to strome zbocze mówi nam, że one się odpychają bardzo mocno. Natomiast się przyciągają, jeżeli są na prawo od tego punktu A, gdzie zbocze jest nachylone w drugą stronę. Czyli mamy odpychanie, przyciąganie w zależności od odległości i mamy punkt A, to lokalne minimum, w którym jest punkt równowagi. Jeżeli odległość między cząsteczkami jest właśnie taka, jak mówi nam położenie lokalnego minimum A, to mamy punkt równowagi. I taki wykres, proszę Państwa, odpowiada prawie wszystkim rodzajom oddziaływania. W tym przypadku odnosi się do oddziaływań Van der Waalsa, czyli takiego najbardziej podstawowego oddziaływania dla wszystkich substancji molekularnych, takich jak woda między innymi. Natomiast w wodzie mamy drugi czynnik, który decyduje o odległościach między cząsteczkami. Właśnie te wiązania wodorowe. I tak się składa, że odległość odpowiadająca równowadze dwóch cząsteczek, które są połączone wiązaniem wodorowym, jest większa niż dla oddziaływania Van der Waalsa, o około 1/5, 20%. Jest to głębsze minimum, czyli wiązanie jest silniejsze, ale na większej odległości. No i teraz widać, że w wodzie, zarówno w stanie stałym, czyli w lodzie, jak i w stanie ciekłym, czyli w wodzie ciekłej, mamy współgranie, koincydencję i konkurencję tych dwóch mechanizmów łączenia cząsteczek wody między sobą. Łączenia cząsteczek. Z jednej strony mamy te słabsze oddziaływania Van der Waalsa i te silniejsze pochodzące z wiązań wodorowych. Musimy tylko pamiętać o jednej rzeczy. Wiązania wodorowe są kierunkowe. One idą tylko w tę stronę, mają tą orientację, która jest związana z położeniem albo atomu wodoru, albo tego ujemnego bieguna od pary elektronów. Natomiast wiązanie czy oddziaływanie Van der Waalsa jest sferycznie symetryczne, ono nie odróżnia kierunku. No i teraz cząsteczki mają do wyboru albo się zlokalizować w układzie związanym z minimum A, albo z odległości B. I teraz widać od razu, że te oddziaływania Van der Waalsa będą powodować, że cząsteczki będą bliżej siebie
z natury rzeczy, natomiast wiązanie wodorowe będzie strukturę rozpychać. No i to, proszę Państwa, jest sedno sprawy. Jak to zrozumieliśmy, to dalej pójdzie łatwo, bo teraz widzimy, że mamy w zależności od temperatury będą jedne albo drugie rodzaje wiązań czy oddziaływań brać górę. Wiązania wodorowe są bardzo czułe na temperaturę i w miarę wzrostu temperatury ich koncentracja dość gwałtownie maleje. W ciekłej wodzie jest ich jeszcze dość dużo, natomiast w miarę wzrostu temperatury jest ich coraz mniej. One są mało stabilne z punktu widzenia rosnącej energii kinetycznej cząsteczek wody w miarę wzrostu temperatury. No i teraz, jak już to wiemy, to możemy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli teraz mamy cząsteczkę wody, tą centralną, wyróżnioną, i mamy te 4 wiązania wodorowe prowadzące do sąsiednich 4 cząsteczek wody, to one utworzą taki charakterystyczny układ czworościanu. Czyli ten czworościan, który widzieliśmy w strukturze samej cząsteczki, zostaje jakby powielony czy zmultiplikowany na otoczenie cząsteczki. I to jest bardzo stabilny układ i on tworzy strukturę stałego lodu tego podstawowego, o którym będziemy mówić za moment, natomiast jest też bardzo charakterystyczny dla wody w stanie ciekłym tuż powyżej temperatury topnienia, bo znaczna część tych wiązań wodorowych jest w stanie przetrwać przejście od fazy stałej do fazy ciekłej, dopóki temperatura wody nie jest zbyt wysoka. To jest taki propagandowy, bliski mi obrazek, który pokazuje różne modele cząsteczek wody używane do różnych celów w fizyce materii skondensowanej. Począwszy od prawego obrazka, gdzie mamy QM, czyli mechanikę kwantową, to jest taka najbardziej szczegółowa metoda opisu cząsteczek i ich oddziaływania, gdzie się rozważa strukturę elektronową wszystkich po kolei elektronów, buduje się orbitale molekularne i tak dalej. To jest bardzo dobre, ale nie prowadzi do żadnych użytecznych wniosków, jeżeli chcemy zrozumieć własności wody w skali makroskopowej. Te 3 środkowe segmenty obrazka, tam gdzie mamy napis odpowiednio polarizable, atomistic i modele gruboziarniste, dotyczą różnych sposobów modelowania. To jest to, co myśmy właśnie się w mojej grupie zajmowali od bardzo wielu lat, zwłaszcza tym modelowaniem atomowym, czyli zakłada się odpowiednie potencjały oddziaływania atomów, cząsteczek i za pomocą metod Monte Carlo, czy w naszym przypadku raczej dynamiki molekularnej, odtwarzaliśmy strukturę i własności różnych układów. Do innych celów używa się tych modeli gruboziarnistych, czyli takich całych ugrupowań cząsteczek, na przykład właśnie takich tetraedrów, jakie tu mamy narysowane w tym owalu. No a ten lewy obrazek, gdzie są literki MB, to są tak zwane modele klasy Mercedes-Benz. Tak dosłownie się w literaturze to nazywa. Wiadomo, od czego ta nazwa pochodzi, jak Państwo widzą ten symbol. To oczywiście jest wersja dwuwymiarowa, czy tu jest narysowane, dwuwymiarowa wersja modelu Mercedes-Benz. Natomiast tak naprawdę do modelowania używa się wersji trójwymiarowej i te 3 szprychy, a naprawdę 4, symbolizują te 4 wiązania wodorowe idące do sąsiednich cząsteczek. To, że tych modeli jest tak dużo i nie mamy jednego, który by był uniwersalny, to jest właśnie pokazanie faktu, ilustracja faktu, że woda jest strasznie trudna do modelowania, mimo że jest bardzo prostą substancją. Jest w sumie najprostszą cząsteczką zbudowaną z najbardziej powszechnych reaktywnych pierwiastków we wszechświecie, no bo helu jest więcej niż tlenu, ale hel nie wchodzi w reakcje normalne jako gaz szlachetny, więc nie licząc molekuł wodoru H2, to molekuł wody we wszechświecie jest najwięcej. O randze i znaczeniu wody dla procesów życia nie muszę mówić, bo to wszyscy wiemy. I wodę badamy od dziesięcioleci. A to, że chcąc odtworzyć jej własności i zrozumieć jej własności, musimy się uciekać do niezwykle bogatej klasy różnych bardzo modeli, nawet w tych modelach, które mi są najbliższe, czyli te atomowe, dynamiki molekularnej. Tu są 2 pokazane. Te modele typu TIP są szczególnie często spotykane, ale tych modeli tak naprawdę aktualnie używanych jest nawet w tej rubryce jednej. Jest około 20. Bo każdy z nich ma swoje cechy, które lepiej odtwarzają jedne własności, a inne modele lepiej odtwarzają inne. No więc to jest dość skomplikowana materia do badania, wbrew pozorom, i to, co dr Janowski powiedział na początku, rzeczywiście wciąż jeszcze jest sporo zagadek. Mogą Państwo w internecie znaleźć taką informację, że woda ma szereg własności anomalnych, nietypowych. I to jest na pewno prawda.
Jedne zestawienia podawają liczbę 46 anomalnych własności wody. Niedawno widziałem, nowa strona internetowa powstała, gdzie jest wylistowane 64 anomalne własności wody. Bardzo jest tego dużo i niektóre są bardzo finezyjne, takie naprawdę trudne do bezpośredniego nie tylko wyjaśnienia, ale zrozumienia. Natomiast dwie z nich znamy i o dwóch z nich chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć. Tutaj na tym obrazku są obie pokazane. To jest wykres gęstości wody w funkcji temperatury. I tutaj są dwie anomalie pokazane. Pierwsza polega na tym, że jak woda przechodzi przez temperaturę 0 stopni, to mamy skok gęstości. Tutaj jest temperatura, czyli w prawo rośnie temperatura, no więc na przykład jak patrzymy na fazę lodu, czyli w temperaturze poniżej 0 stopni, mamy spadek gęstości. To jest normalne. Każda substancja tak ma, że w miarę wzrostu temperatury gęstość maleje, bo rośnie objętość, prawda? To jest po prostu zjawisko rozszerzalności termicznej. Po drugie, widzimy, że to samo się dzieje w ciekłej wodzie, o ile już pójdziemy odpowiednio wysoko z temperaturą. Tutaj też gęstość wody ciekłej maleje, bo ingeruje, czy pojawia się zjawisko rozszerzalności termicznej. Normalne. A co to jest anormalnego? Dwie rzeczy. Po pierwsze to, że mamy kolosalny skok gęstości wody pomiędzy fazą stałą a fazą ciekłą i to jest skok w górę, a nie w dół przy topnieniu. To znaczy, że gęstość lodu jest mniejsza, znacznie mniejsza niż gęstość wody w stanie ciekłym po stopieniu. I to wszyscy wiemy, bo kawałki lodu pływają po powierzchni wody, prawda? Kra płynie rzeką, nie tonie. Góry lodowe spadające od lodowców płyną po powierzchni wody. To jest nietypowe. To jest bardzo nietypowe i bardzo jest niewiele substancji. Dosłownie na palcach jednej ręki spośród takich popularnych można pokazać przykładów, które mają tą własność, a woda mają w największym stopniu. To od razu ją wyjaśnijmy. No to już wiemy, na czym to polega, zaraz Państwu pokażę obrazek. Ale zanim skończymy omawiać ten wykres, to jeszcze jeden komentarz. Mamy tutaj drugą anomalię, mianowicie woda ma największą gęstość, woda już ciekła, powyżej temperatury 0 stopni Celsjusza, ma największą gęstość w temperaturze 4 stopni. Czyli mamy taki obszar, taki przedział temperatury od 0 do 4 stopni, kiedy gęstość rośnie. Czyli działa to przeciwnie niż zjawisko rozszerzalności termicznej. W miarę wzrostu temperatury gęstość rośnie, czyli objętość maleje. To ma kolosalne znaczenie dla życia i to się nazywa anomalią gęstości wody w fazie ciekłej. I zaraz powiemy sobie po pierwsze, dlaczego tak jest, a po drugie, jaki to ma związek z życiem. No i tu mamy po lewej stronie obrazek ilustrujący 3 podstawowe fazy. To jest taki szkolny obrazek, gdzie mamy prosty materiał, gdzie występują tylko oddziaływanie na przykład typu Van der Waalsa. No i mamy ciało stałe na najniższej temperaturze, później mamy przejście do fazy ciekłej, czyli topnienie, i później mamy przejście do fazy gazowej, czyli parowanie, prawda? No więc tu mamy skalę energii czy temperatury, jak to chce. I to jest normalne. Tutaj nic ciekawego się nie dzieje. W ciele stałym, w fazie stałej mamy cząsteczki gęsto upakowane. One oczywiście poruszają się, drgają wokół swoich położeń równowagi. Jak temperatura rośnie i energia kinetyczna jest wystarczająco duża już tych cząsteczek, to one zrywają tą strukturę i mając dalej dość gęste upakowanie, poruszają się już chaotycznym ruchem, zderzając się ze sobą i widać wyraźnie, że dla normalnej substancji przejście od fazy stałej do fazy ciekłej zawsze łączy się ze zmniejszeniem gęstości, no bo te cząsteczki się bardziej rozpychają, jest więcej pustego miejsca między nimi. W gazie cząsteczki są jeszcze dalej od siebie, poruszają się jeszcze z większymi energiami czy prędkościami, no to odpowiada odpowiednio wysokiej temperaturze. Natomiast w wodzie jest ciekawiej. Woda to jest po prawej stronie. No i co tu widzimy? Tu widzimy, proszę Państwa, to, co już było częściowo widoczne na poprzednim obrazku, że te cząsteczki wody połączone wiązaniami wodorowymi w jednym kierunku tworzą te tetraedry, które widzieliśmy, ale jakbyśmy popatrzyli na tę strukturę pod innym kątem, zobaczylibyśmy takie bardzo charakterystyczne sześciokąty. Sześciokątne upakowanie. I co widzimy? I puste miejsce w środku, prawda? Wiązanie wodorowe nie pozwala, żeby tu się znalazła jeszcze jakaś cząsteczka w środku, tak jak to ma miejsce tu. Tu też mamy sześciokąt, ale z cząsteczką w środku, a tu jest pusto. I tu jest pusto. Więc struktura lodu jest taka typu trochę klatki, prawda? Mamy dużo pustego miejsca. I teraz jak woda przechodzi w stan ciekły, ale jest zimna, czyli blisko temperatury 0 stopni, to większość tych klatek zostaje. Część wiązań wodorowych pęka
i wtedy zaczyna ingerować to oddziaływanie van der Waalsa, które jak pamiętamy pozwala cząsteczkom się zbliżyć. No i teraz w tym obszarze wody ciekłej, czyli między topnieniem a parowaniem, mamy konkurencję czy współdziałanie dwóch procesów. I w tym przedziale od 0 do 4 stopni Celsjusza mamy przechodzenie od tej fazy rzadszej do gęstszej. W miarę pękania wiązań van der Waalsa cząsteczki się zaczynają zbliżać do siebie, bo mogą, bo van der Waals wychodzi, wiązanie wodorowe wychodzi, a wchodzi van der Waals, prawda? No ale powyżej 4 stopni już rozszerzalność termiczna zaczyna górować, już większość wiązań wodorowych już nie istnieje, no i to już mamy gorącą wodę, już bardziej normalną substancję, no i w parze już jest tak samo jak tutaj, prawda? Faza gazowa wody, czyli para, już niczym się ten obrazek nie różni od tego. Duża energia, brak praktycznie wiązań wodorowych. Nie tak całkiem, jeszcze przetrwają w fazie gazowej pewna liczba dimerów, czyli takich dwucząsteczkowych układów, ale stosunkowo niewiele i nie wpływa to na ogólny obraz sytuacji. I tu mamy jeszcze raz to samo pokazane. Po lewej stronie jest lód, tak zwany niskogęstościowy, bo lód ma kilka faz różnych, ale to jest ten zwykły nasz lód heksagonalny właśnie, czyli z tymi sześciokątami. Widać, niektóre z nich są bardzo elegancko wykształcone, niektóre są trochę zdeformowane. To jest efekt właśnie współdziałania tych różnych termicznych przyczyn nieporządku. Natomiast po prawej stronie w cieczy wystarczy zmrużyć oczy, żeby zobaczyć, że w fazie ciekłej gęstej tych cząsteczek, tych Mercedesów, Benzów jest znacznie większa niż po lewej stronie i dlatego w niskiej temperaturze woda ma większą gęstość niż lód poniżej temperatury topnienia. No i to jest, proszę Państwa, obrazek, który pokazuje, dlaczego to ma kluczowe znaczenie dla życia, dla powstania życia i dla ewolucji życia i dla istnienia życia. Mianowicie, skoro woda ma największą gęstość w temperaturze 4 stopni, to znaczy, że zbiorniki wodne nigdy albo prawie nigdy nie mogą przemarznąć do dna, bo lód się tworzy od góry i niżej jest zawsze temperatura dodatnia. Oczywiście warstwa lodu może być bardzo gruba. Jeżeli mamy bardzo solidny mróz syberyjski, arktyczny nad powierzchnią lodu, no to warstwa lodu jest coraz grubsza. Ale pod lodem zawsze jest faza ciekła, czyli woda w stanie ciekłym i życie typu te rybki, które są narysowane symbolicznie, mogą przy dnie przetrwać nawet najdłuższe zimy polarne. Czasu już mi nie wystarczy, żeby o tym powiedzieć w trakcie wykładu, natomiast jeżeli ktoś z Państwa by był zainteresowany, to mam przygotowaną bardzo fajną historyjkę o skrzydłopławce bagiennej, czyli takim endemicie, który w tatrzańskim stawie z epoki lodowcowej przetrwał, albo mamy nadzieję, że przetrwał, dzięki właśnie pewnym szczególnym własnościom wody, o czym warto opowiedzieć. Teraz, proszę Państwa, krótki epizod, skoro już mówimy o fazie lodu, cały czas się ten wątek pojawia, no to jedną z form lodu, czyli wody w stanie stałym, są płatki śniegu. No i płatki śniegu mają kilka tajemnic albo pozornych tajemnic, o których warto wiedzieć i móc dzieciom czy wnukom to wytłumaczyć. Pierwsza bardzo popularna teza o śnieżynkach, o płatkach śniegu jest taka, że nie ma dwóch jednakowych śnieżynek, że każda jest inna. W pewnym sensie to jest prawda, to znaczy to zależy, jak dokładnie się je ogląda i jaką precyzją będziemy porównywać poszczególne ramiona. Druga tajemnica jest tak naprawdę pozorna, bo to, że się tworzą takie charakterystyczne dendryty, które zaraz będę pokazywał na kolejnych obrazkach, takie krzaczaste twory, to dobrze rozumiemy, bo one powstają nie tylko przy śniegu, ale one występują w metalurgii, w ceramice, w bardzo wielu różnych materiałach, nazywamy je dendrytami i dobrze rozumiemy mechanizm ich powstawania. Jest kilka takich podstawowych modeli, taki najbardziej popularny to jest tak zwana agregacja limitowana dyfuzją i to wiemy. Natomiast ze śnieżynkami łączy się pewna tajemnica, której najczęściej sobie nie zdajemy sprawy. To, że mają sześciokrotną symetrię, taką gwiazdkową sześciokrotną symetrię, którą widzimy, to rozumiemy, bo ona wynika z tego, że właśnie najbardziej podstawowe ugrupowanie cząsteczek wody w stanie stałym to jest ten sześciokąt, o którym mówiliśmy przed chwilką. Więc on się odtwarza w dowolnie dużej skali, bo cząsteczki dołączają się sukcesywnie, jak to zaraz pokażę, do naroży przede wszystkim i to rośnie w tak właśnie 6 kierunkach. Natomiast cząsteczki mają przepiękne kształty, te płatki śniegu. Tu mamy kolekcję. W internecie w tej chwili są tysiące przepięknych zdjęć. W ogóle sztuka robienia zdjęć śnieżynką się rozwinęła niesamowicie i naprawdę można się godzinami wpatrywać w te piękne wzory, albo takie.
albo taki. No i może ten obrazek mi posłuży do zilustrowania, na czym polega ta druga tajemnica, która tak naprawdę jest znacznie ciekawsza i trudniejsza na pozór do wyjaśnienia niż ta pierwsza związana z tym, czy są dwie jednakowe śnieżynki, czy nie, a jeśli nie ma, to dlaczego. Mianowicie, proszę sobie wyobrazić teraz, jak to powstaje. To powstaje w taki sposób, że kolejno, w miarę jak płatek śniegu spada z chmury tam na wysokości kilkuset metrów czy kilku kilometrów, no to stopniowo do niego dołączają się pojedyncze cząsteczki wody. Dołączają się zgodne z pewnymi mechanizmami, które mniej więcej rozumiemy. No i teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Skąd cząsteczka wody, która na przykład dołącza się w tym miejscu, po kolei tworząc taki obrazek, ma wiedzieć, że na tym końcu powstaje analogiczny obrazek. Żeby Państwu zilustrować liczbowo, na czym ten problem polega, to wyobraźmy sobie, że z mikroświata przeniesiemy się na chwilę proporcjonalnie do makroświata. I gdybyśmy zamiast cząsteczki wody wyobrazili sobie klocek Lego, czyli zamiast od 1 angstrema, czyli ułamka nanometra, 10 do minus 9, przechodzimy do 1 cm, czyli 10 do minus 2 metra, czyli 7 rzędów wielkości. 7 rzędów wielkości. Jest pomiędzy rozmiarem cząsteczki i klocka. Śnieżynka, załóżmy, ma milimetr. Tak? I teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy wielką stertę klocków Lego. Ogromną stertę klocków Lego i dzieci siedzą po obwodzie tej sterty i każdy coś buduje. I ze zdumieniem zauważamy, że dzieci nie wymieniają ze sobą żadnej instrukcji, nie ma wyświetlanego filmu, który mówi, jak mają budować. Budują to samo. Wszyscy. Ale rozmiar tej sterty jest 7 rzędów wielkości większy, czyli ma 100 kilometrów. To jak te cząsteczki się tu podłączają? Żeby wiedzieć, że mają zachować symetrię. No i to wydaje się ciężkie, ale tak naprawdę jest banalnie proste. Mianowicie, tak naprawdę cząsteczek wody, tak naprawdę rodzajów płatków śniegu jest mnóstwo. Niektóre z nich tylko mają kształt płatków śniegu, to jest taka systematyka, jedna z kilku, które można znaleźć w literaturze. Niektóre mają kształty igieł, a niektóre mają kształty w ogóle niesymetryczne, takie krupy, które znamy też z życia i żadnymi pięknymi gwiazdkami się nie kojarzą. To jest pierwsze spostrzeżenie. Drugie jest takie, że w zależności od tego, jakie są warunki, to cząsteczki wody dołączają się w sposób właśnie charakterystyczny dla danych parametrów. I te dwa kluczowe parametry, to jest ten wykres, który to pokazuje, to jest temperatura. Oczywiście tutaj jest poniżej zera, w dół idzie, czyli mróz jest coraz silniejszy, jak idziemy w prawo. Tu jest minus 35 stopni Celsjusza, a tu jest przesycenie powietrza w cząsteczki wody. W danej temperaturze w parze zmieści się określona koncentracja cząsteczek. Jeżeli jest ich za dużo, to one się wytrącają. Wytrącają się właśnie w ten sposób, że się podłączają do przesuwającej się w danym obszarze przestrzeni śnieżynki. No i to jest bardzo skomplikowane, nie chcę tego tłumaczyć, ale chcę zwrócić uwagę, że dość paradoksalnie, na przykład jak przechłodzenie jest niewielkie, to powstają płytki, tu kolumny, tu znowu płytki, a tutaj kolumny i płytki w pewnych kombinacjach. W pewnych wysokich przechłodzeniach i przesyceniach pojawiają się właśnie te układy dendrytyczne. No i teraz jak w takim razie można sobie wyobrazić, że ta cząsteczka wody powstaje? Zaczyna siedzieć wysoko w chmurach właśnie od jakiegoś mikroskopijnego zarodka, najczęściej jest to jakaś mikroskopijna ziarenko pyłu, aerozol zawieszony w powietrzu, wszystko jedno. Zaczynają się gromadzić pojedyncze najpierw cząsteczki wody. Z uwagi na symetrię związaną z związaniami wodorowymi, one zaczynają narastać w postaci takich właśnie małych płytek o kształcie sześciokąta foremnego. Płaska płytka o kształcie sześciokąta foremnego. Teraz ta śnieżynka spada dalej, to jest pokazana taka trajektoria chaotyczna spadającej śnieżynki. Ona trafia w taki rejon, gdzie jest inne przesycenie cząsteczki wody i inna temperatura, no i na przykład w takiej temperaturze z naroży będą wyrastać igiełki. Z naroży dlatego, bo tam jest ładunek zgromadzony elektrostatyczny i tam się te cząsteczki mające moment dipolowy najchętniej podłączają. No więc rośnie taka gwiazdka. Śnieżynka spada dalej i zaczyna rosnąć na przykład znowu szereg płytek. Spada dalej, inna temperatura, inne ciśnienie, inna wilgotność, czyli przesycenie, no i znowu z tego zaczynają wyrastać igiełki. No i powstaje piękna śnieżynka, czyli co synchronizuje wzrost 6 ramion, czyli ten pseudoparadoks z tymi legusami? Nic, po prostu 6 ramion
śnieżynki rośnie niezależnie, ale rosną w tych samych, aczkolwiek chaotycznie, przypadkowo zmieniających się warunkach, czyli 6 kawałków danej śnieżynki rośnie tak samo, bo w każdym kawałku śnieżynki jest ta sama temperatura, przesycenie, ciśnienie. Tak jak powiedziałem, większość jest niesymetryczna i zrobić takie piękne obrazki, jak widzieliśmy, jest tak naprawdę trudno. I na koniec, jako wstęp do następnego wykładu, który będzie dzisiaj Państwu przedstawiony, kilka słów o wodzie w Układzie Słonecznym, a w szczególności na Ziemi. To jest taki obrazek, który pokazuje całość wody, jaką mamy na Ziemi. W hydrosferze, w atmosferze, w litosferze, jakbyśmy zebrali w postaci jednej kulki, to mielibyśmy tyle wody. To jest kula o promieniu mniej więcej 700 km. Cała planeta jest sucha i cała woda na Ziemi to jest tyle. Z tego drobny procent to jest woda słodka, a z tego drobny procent to jest woda słodka w takiej postaci, z której możemy korzystać. No i tutaj jest to trochę bardziej szczegółowo rozpisane, ponieważ czas mój się już kończy, więc nie będziemy tego intensywnie opisywać, bo mogą sobie Państwo to szybciutko przeczytać. W każdym razie problem wody do wykorzystania jest bardzo poważny naszych zasobów, bo 3% wody jest tylko wodą słodką, a z niego tylko 1% to jest ta woda powierzchniowa, czyli w rzekach i jeziorach przede wszystkim, która jest zdatna do wykorzystania. To, że mamy 3/4 lodowców, to nas mało pociesza, bo jak się lodowce arktyczne czy grenlandzkie, a one stanowią 99% lodu, stopią, to ta woda spływa do oceanu, czyli się rozpuszcza w słonej niestety. W kosmosie jest trochę lepiej. Odkryto pozostałości wody na Marsie, nawet takiej, która chwilami jest ciekła, o czym świadczą te charakterystyczne ślady na zboczach. Mamy Europę, Księżyc Jowisza, która jest prawie w całości zrobiona z wody, gdzie jest ocean ciekłej wody pod bardzo grubą warstwą lodu wodnego. Mamy Tetydę, Księżyc Saturna, która jest prawie w całości z lodu zrobiona wodnego i mamy Enceladus, Księżyc Saturna również, który też jest prawie w całości z lodu wodnego zrobiony i nawet na nim odkryto gejzery lodowo-wodne, które z niego przez szczeliny się wydostają. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Żegnamy się obrazkiem, który przypomina nam o napięciu powierzchniowym, czyli innych bardzo ciekawych własnościach wody, ale to już temat na inny wykład. Dziękuję bardzo Państwu. I dziękuję doktorowi Janowskiemu za wsparcie przy konstruowaniu tej finalnej wersji prezentacji. Bardzo dziękuję za wspaniały wykład. Pan profesor jak zawsze w formie, ja również uczęszczałem na jego wykłady z fizyki. Jeżeli ktokolwiek chce studiować Ale nie było fizykę, lania wody wtedy. to zapraszam na nasz wydział, gdzie można posłuchać pana profesora jeszcze na wiele różnych tematów, równie pasjonująco opowiadającego. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania od Państwa obecnych na żywo na sali? Oto mamy pytanie. Bardzo proszę mikrofon. Ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. Pan profesor podał tę wizualizację ilości wody w stosunku do lądów. Do rozmiarów kuli ziemskiej, tak. Zawsze uczono mnie, że jest więcej wody niż lądu. Nie, ale to do powierzchni. To właśnie obrazek jest o tyle ważny, że to dotyczy powierzchni. Bo woda rzeczywiście 3/4 mniej więcej, ponad 70% powierzchni kuli ziemskiej jest pokryta oceanami. Ale to jest cienka warstwa. I jak całą wodę się zbierze z wszystkich oceanów, to powstanie kulka o tylko takich rozmiarach. Mimo, że 11 km, ale promień kuli ziemskiej to jest 6370 km, także 11 to jest mały procent. Oceany są płytkie bardzo w stosunku do promienia kuli ziemskiej. Tu wygląda koszmarnie i dlatego ten rysunek warto zapamiętać, ten obrazek. To jest bardzo przemawiający obrazek do wyobraźni. Zwłaszcza ta słodka woda i zwłaszcza ta dostępna słodka woda, której w tej skali to prawie nie widać, prawda? To jest to. No z trudem. Znaczy my jeszcze żyjemy, ale następne pokolenia to nie wiadomo, ale to się dowiemy być może z następnego wykładu dzisiaj. Jest tu wszystko uwzględnione. Cała biosfera, cała hydrosfera, cała wilgoć z atmosfery, z chmury, wszystko, cała woda jest tutaj w tej kulce zebrana. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze?
pokazał nam strukturę tworzenia się płatków śniegu. A jak jest z gradem? Grad powstaje przy innych warunkach. Grad powstaje na zasadzie marznących kropli. To znaczy to jest deszcz, który spada z wyższych warstw i napotyka dużo niższą temperaturę niżej. Taka jest inwersja. I wtedy te krople zamarzają i wtedy spada to jako grad. Także to jest zupełnie inny mechanizm. Dziękuję. Było jeszcze jedno pytanie tam z tyłu. I z przodu też jeszcze jedno. Jakimi metodami badawczymi naukowcy badają wodę? Jedną z popularnych jest relaksacja dielektryczna. Dlaczego cechą charakterystyczną wody w relaksacji dielektrycznej jest to, że pik nie jest idealnie debajowski, co jest przyczyną odstępstwa od relaksacji debaja w wodzie? Nie mam pojęcia, podejrzewałbym też obecność dużej koncentracji wiązań wodorowych. To na pewno jest jedna z tych anomalii, o których wspomniałem, ale konkretnie jej wyjaśnić nie potrafię. Natomiast jakie inne metody eksperymentalne? No taką sztandarową metodą, która służy właśnie do badania struktury w wodzie w fazie ciekłej, to oczywiście jest rozpraszanie czy dyfrakcjonowanie rentgenowskiego, gdzie możemy badać rozkłady prawdopodobieństwa znajdywania cząsteczek czy atomów w różnych odległościach od siebie. I od pewnego czasu mnóstwo ważnych informacji pochodzi z metody EXAFS, czyli analizy struktury subtelnej krawędzi absorpcji w paśmie rentgenowskim. EXAFS. To jest taka bardzo fajna metoda, tak naprawdę dostępna przy synchrotronach dla odpowiednich natężenia wiązek. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie było z tyłu sali. Bardzo proszę. Dziękuję pani. Dziękuję panie profesorze za interesujący wykład, ale czy mógłbym zadać pytanie właściwie o takiej części wiedzy o wodzie, o której pan nie poruszył w ogóle, to znaczy nie poruszył pan tego tematu. Mogę takie pytanie zadać? No jasne. Najwyżej nie odpowiem. No na pewno pan odpowie, bo mówił pan o tych kryształkach lodu, o śnieżynkach, ale jest też taki ciekawy efekt akustyczny. Dlaczego zimą śnieg skrzypi, jak ludzie chodzą? I wiele osób się czasami nad tym zastanawia, ale nikt sobie tego nie może wytłumaczyć. Nie, myślę, że jest wytłumaczenie fizyczne. Chodzi mi o właśnie wytłumaczenie naukowe. Fizyczne chyba polega na tym, trochę improwizuję, ale jakby, żeby nie powiedzieć, że nie wiem, to spróbuję coś wymyślić. Mianowicie podejrzewam, że to polega na tym, że właśnie struktura lodu, takiego ubitego śniegu, to są te ubite śnieżynki, prawda? I one nie tworzą jednolitej masy, jednorodnej masy, tylko one tworzą zbite skupisko tych pojedynczych płatków. I teraz one, w zależności od tego, jak się po nich idziemy na przykład, to one zaczynają się po sobie przesuwać. To jest trochę jak w graficie, mamy takie warstwy, prawda? I teraz przesuwanie się tych warstw po sobie być może tworzy taki efekt akustyczny. Najprawdopodobniej. Być może nie jestem bardzo daleki od prawdy, ale nie ma gwarancji, że wymyśliłem coś sensownego. Bardzo dziękuję za ciekawe pytanie, które mógłby zadać chyba każdy z nas, a na pewno teraz już sobie o tym przypomnimy najbliższej zimy, kiedy będzie nam śnieg skrzypiał pod butami. Czas nas goni, ale myślę, że jeszcze chociaż jedno pytanie online. Panie profesorze, pani Ania pyta, na czym polega 4. stan skupienia wody, czyli lód superjonowy? Takich stanów skupienia wody w stanie stałym, jak powiedziałem, jest kilkanaście tak naprawdę. W zależności od tego, jaka jest temperatura i w jakiej ciśnieniu woda krystalizuje, to mamy bardzo różne fazy, między innymi superjonowy również. To polega na tym, że w skrajnie dużych ciśnieniach własności cząsteczek się zmieniają i sposób ich oddziaływania się zmienia. I na przykład następuje dysocjacja, częściowa dysocjacja cząsteczek wody, czyli woda się rozpada na jony i wtedy powstaje przewodnictwo superjonowe, prawda? Nawet w wodzie. Tylko to w skrajnie wysokich ciśnieniach. Nikt nie zapytał o skrzydłopławkę bagienną, bardzo mi przykro, chciałem powiedzieć, no ale to powiem w kuluarach. Panie profesorze, bardzo dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję.
Szanowni Państwo, przed nami jeszcze jeden wykład. Przypominam, że będzie trwał około 30 minut, po czym będziecie Państwo mogli zadawać pytania. Bardzo proszę nie przerywać prelegentowi w trakcie. Uczestnicy online oczywiście zadawać pytania na czacie mogą cały czas, w międzyczasie lajkując ten materiał i szerząc go wśród znajomych i nieznajomych również. Szanowni Państwo, kolejnym prelegentem będzie doktor habilitowany inżynier Mariusz Czop, profesor AGH. Profesor na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska tej uczelni. Specjalizuje się w zakresie hydrogeologii, gospodarki wodnej oraz ochrony i inżynierii środowiska, w tym w szczególności w tematyce modelowania procesów przenoszenia i transformacji zanieczyszczeń w środowisku. Autor wielu publikacji z tej tematyki, zajmuje się również opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w inżynierii środowiska i gospodarce wodnej. Zapraszam Państwa. Dobry wieczór Państwu. To wielki zaszczyt, że mogę przed Państwem wystąpić. Pan profesor, pan rektor bardzo dobrze wprowadził moją część wypowiedzi, która dotyczy wody w skali makro i rzeczywiście już wzbudził wątpliwości i pytania, gdyż rzeczywiście Ziemia wydaje się być planetą błękitną, jest tak nazywana, gdzie powierzchniowo z kosmosu obserwując ją widzimy generalnie kolor niebieski. Tak? Wydaje się, że tej wody jest rzeczywiście bardzo dużo, natomiast trzeba sobie wyjaśnić i wytłumaczyć, nie ustalaliśmy tego. Natomiast wody jest bardzo mało na Ziemi. Tak? Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak woda jest cennym surowcem, jest niezastąpiona i jak rzeczywiście dzięki jakiemuś cudownemu zdarzeniu pojawiła się na Ziemi w wystarczającej ilości, żeby zainicjować tutaj życie. Natomiast ta warstwa wody jest bardzo cieniutka, ściśnięta. Ta woda do jednej małej kropli to jest tylko 1300 kilkadziesiąt kilometrów średnicy, więc to jest w ogóle, wydaje się, że to jest bardzo mało, natomiast cyfra 1,5 miliarda kilometrów sześciennych nic nikomu nie mówi. Dopiero jak się widzi ten obrazek, to się człowiek zdaje sobie sprawę, jak mało wody mamy na Ziemi, jak powinniśmy ją szanować. I ta woda, którą rzeczywiście możemy wykorzystać, która jest wodą słodką, ciekłą, to jest niewielka kulka o średnicy niespełna 300 kilometrów. Natomiast woda, która znajduje się w jeziorach i rzekach, woda powierzchniowa, jest jej jeszcze mniej i jest to kilkadziesiąt kilometrów. Także wody jest naprawdę mało na Ziemi, powinniśmy ją szanować, powinniśmy ją oszczędzać. Natomiast ciągle jeszcze, pomimo tego, że żyjemy w XXI wieku, cywilizacja człowieka nie rozwiązała problemu takiego najzwyklejszego, jakim jest dostępność do wody. Ciągle jeszcze według jakichś informacji oficjalnych ze Światowej Organizacji Zdrowia prawie czy ponad 2 miliardy ludzi ma problemy z dostępem do wody. Czyli cywilizacja człowieka chce rozwiązywać jakieś gigantyczne problemy, jakieś skomplikowane problemy i latać w kosmos, kiedy nawet na Ziemi nie potrafiła rozwiązać jeszcze problemu dostępu do wody dla wszystkich ludzi. Natomiast absolutnie dramatyczna sytuacja jest około miliarda, około 800 milionów ludzi, gdzie ci ludzie muszą pić wodę bez żadnego uzdatnienia, wodę często wprost z rzeki. Na pewno Państwo słyszeli, ostatnio w wakacji było takie wydarzenie, kiedy jeden z polityków z Indii powiedział, że się napije wody, bo stworzono nowy system uzdatniania i się okazało, że trafił do szpitala. Natomiast nie wiadomo, co się z nim stało, bo były informacje, że zmarł i były też informacje z jego partii, że jest cały i zdrowy i wrócił do swojej działalności. Natomiast nie udało się to dziennikarzom tego zweryfikować. Natomiast ciągle jeszcze ludzie muszą korzystać z wody takiej pierwszej, którą widzą, wody zanieczyszczonej. Jest to gigantyczny problem jeszcze ciągle na świecie. Natomiast jeżeli chodzi o wodę, woda poza tym, że nas nawadnia, że jest dla nas ludzi ważna, jest również ważna dla przyrody, z której wyrasta człowiek. Ochrona środowiska jest jakby w interesie człowieka, bo człowiek w czystym środowisku czuje się dobrze, lepiej, nie choruje, ma się świetnie. Więc woda pełni również wiele różnych usług ekosystemowych, z których nie zdajemy sobie sprawy, które również powinny być wyceniane. Nie powinna decydować o ochronie wody tylko i wyłącznie jej cena, która jest dość niska, przyznajmy te 5 zł, to nie jest tak dużo. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy, ile ekosystemy wodne świadczą nam usług, właśnie tych usług ekosystemowych, które są wyceniane metodą odtwórczą w
w postaci takiej, ile by kosztowało zbudowanie takiego ekosystemu na kwoty dla zlewni rzędu kilku miliardów złotych, czy nawet kilkudziesięciu miliardów złotych, a zatem no nie warto jest niszczyć rzek, trzeba utrzymywać stan środowiska wodnego. Człowiek pragnie takiego naturalnego kontaktu z wodą, no i chce z tą wodą współżyć, w tej wodzie pływać, poruszać się. Natomiast no, jakby kraje, które mają większy deficyt wody, większe problemy z wodą, tą wodę doceniają lepiej. I tutaj na pierwszy plan wysuwają się słowa izraelskiego premiera, który powiedział, że woda dla kraju jest tym, czym krew dla człowieka. Że bez tej wody nie ma życia, nie ma przyrody, nie ma ludzi, nie ma gospodarki, no po prostu nie ma nic, tak. Natomiast no, żeby woda była zdatna do użytku, żeby jej zasoby można było wykorzystać, nie może to być każda woda. Nie może to być woda z oceanu i z morza, bo ona jest zasolona. Nie może to przede wszystkim być woda zanieczyszczona przez człowieka, dlatego że no niestety człowiek zrobił z wody taki naturalny kubeł na śmieci, do której zrzuca ścieki, zrzuca różnego rodzaju odpady i sam później pije te ścieki, tak? Więc no wiele jest takich opowieści, że tam jakieś plemiona indyjskie nie lubiły się dlatego i walczyły ze sobą w ciężkich wojnach, bo tamci im sikali do wody, kiedy oni pili albo nabierali sobie tą wodę, więc no, cywilizacja człowieka trochę tak wygląda, że zrzuca ścieki do wody, z których później pije. Natomiast no, zużycie wody jest niewielkie w gospodarstwach domowych, no bo ktoś mógłby powiedzieć, nie zagraża nam deficyt wody tutaj w Polsce, bo ile ja tam wody piję. Natomiast no, to, co my pijemy wody, to jest zaledwie 0,2% zużycia wody, takiego prawdziwego. No, w gospodarstwie domowym zużywamy około 4% takiego zużycia globalnego, natomiast najwięcej zużywamy wody, nie wiedząc o tym, pośrednio w rolnictwie i przemyśle, tak? Znają na pewno Państwo pojęcie śladu wodnego. Jest to prawdziwa ilość zużywanej wody, która jest oceniana według standardowej metodyki dla całego świata. No i Polska nie znajduje się tutaj wśród krajów, które zużywają duże ilości wody, no ale ten ślad wodny dla takiego naszego obywatela w Polsce to wynosi w granicach od 1000 do około 1250 metrów sześciennych na osobę na rok. Jest to woda zarówno taka, którą spożywamy bezpośrednio, jak i ta woda ukryta, która służy do wytworzenia dóbr, które spożywamy, na przykład żywności, ale również dóbr, które używamy. Na pewno Państwo wiecie, że no na każdy praktycznie produkt, który jest produkowany i używany przez człowieka, jest potrzebna no bardzo duża ilość wody, tak? Natomiast Polska według standardów światowych jest krajem, który jest zagrożony niedoborem wody, dlatego że jak Państwo porównacie sobie tą liczbę 1000–1250 metrów sześciennych na osobę na rok, czyli ten ślad wodny każdego Polaka, z zasobami wody w Polsce, które wynoszą niespełna 1600 metrów sześciennych wody na osobę na rok, no to znajdujemy się bardzo blisko, tak? I dlatego jesteśmy zagrożeni niedoborem wody, dlatego że ta różnica pomiędzy wirtualnym czy śladem wodnym, zużyciem wody prawdziwym przez każdą naszą osobę, a zasobami wody jest bardzo nieduża. No tutaj plasujemy się wśród takich krajów jak Pakistan, jak Syria, jak Etiopia. Najczęstszym takim mitem w zakresie gospodarki wodnej jest to, że mamy zasoby porównywalne z Egiptem, natomiast tutaj zobaczcie Państwo, wszystkie kraje Afryki Północnej i kraje arabskie są zaznaczone na czerwono, to są kraje już obecnie z niedoborem wody. Tam rzeczywiście brakuje wody, tam ludzie cierpią na brak wody. Natomiast no, w Etiopii wiemy dobrze, że również są przejściowe problemy z zaopatrzeniem wody, ale no, niewielu osób się tym interesuje i wie. I zwróćcie Państwo uwagę na to, jak potężny problem deficytu wody występuje w Chinach, w szczególności w tym okręgu, gdzie silnie rozwiniętym rejonie Pekinu, gdzie ostatnio były organizowane Igrzyska Olimpijskie i dla potrzeb tych Igrzysk Olimpijskich przy braku rzeczywiście śniegu zabrano wodę rolnikom i produkowano śnieg do celu właśnie sportów, uprawiania sportu. Najprawdopodobniej związane to było z jakimiś tam zawirowaniami na rynku płodów rolnych, no ale niestety Chiny nie są takim krajem, gdzie można byłoby to ocenić. Natomiast tam są dowody na przeeksploatowanie wód i tak duży pobór wody następuje, że o kilkaset metrów poziom wód podziemnych został obniżony od 70 lat, więc dla Chin rozwój czy barierą dla rozwoju jest brak wody. I widzimy, że te ilości wody i przypadające na jednego człowieka są tam praktycznie takie jak w krajach pustynnych.
Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no Polska fatalnie się plasuje w Europie, dlatego że nasi sąsiedzi mają zdecydowanie więcej wody. Tylko Czesi nas rozumieją, bo mają tak samo mało wody i może Duńczycy. No ale Duńczycy przez taki specyficzny przykład, że Duńczycy akurat znajdują się na wyspach, gdzie zamiast słodkiej wody mogą zaciągać wodę morską, więc po prostu no, z tego tytułu każdy kraj wyspiarski ma mniejsze zasoby wodne niż kraj kontynentalny. Natomiast no, nasze zasoby wodne są 4-krotnie niższe niż średnia europejska, która wynosi około 5000 m3 na osobę na rok. Także nie mamy dużo wody i dlatego powinniśmy ją szanować. Natomiast no, jak chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, wiemy już, że wodę powinniśmy chronić, że wody nie mamy dużo, czy rzeczywiście Polska wysycha, tak? No to takie najpopularniejsze zdjęcia wysychającego obiektu, takiego obiektu, który rzeczywiście poraża, no to są zazwyczaj zdjęcia z Jeziora Aralskiego, czyli które jest symbolem suszy wywołanej przez człowieka. Tam nie doszło do tej suszy w związku ze zmianami klimatycznymi, tylko no, mówi się, że ta susza była związana z działalnością ideologiczną, tak? Bo tam komuniści chcieli nawadniać pola uprawy bawełny i odcięli Amudarię, Syrdarię, no i duży akwen wodny, który miał 68 000 km², no bardzo się silnie skurczył. Możecie Państwo oglądać zdjęcia. Natomiast no, takie surrealistyczne zdjęcia, że się idzie przez pustynię i nagle się widzi statki, no to tylko tam można zobaczyć, więc no, chciałbym tam pojechać zobaczyć to, bo to jest rzeczywiście ciekawe. Natomiast no, my w Polsce również mamy takie zdarzenia, oczywiście no, w naszej skali to nie jest tak porażające, ale w 2020 roku rzeczywiście zdarzył się taki przypadek, że wyschnęło całe jezioro w Wielkopolsce, jezioro Wilkoszyńskie, które no niestety miało około 4 metrów głębokości i te 4 metry głębokości wody znikło. Były również zdjęcia pokazujące no, przygotowane już takie mola, które były przygotowane dla ludzi i no niestety te mola były w powietrzu dość wysoko, że ktoś to mógłby skakał, to mógłby sobie skręcić kark na mulistym dnie. No i niestety widać wyraźnie, że tutaj ta susza, która jest obserwowana w Wielkopolsce, ona nie tylko ma podłoże naturalne, to znaczy związane jest ze zmianami klimatu, wywołanymi lub nie przez działalność człowieka, albo na przykład człowiek miał w tym jakiś swój wpływ, ale również jest związana z taką bezpośrednią działalnością człowieka, to znaczy odwadnianiem kopalń węgla brunatnego, które zaburzają tam stosunki wodne, no i ściągają dość dużo wody ze swojego otoczenia. Natomiast no, może Państwu był też znany przypadek niedawno w rejonie Małopolski, kiedy wyschła cała rzeka. Związane było to z likwidacją kopalni i dość duża rzeka na odcinku 14 km, która no, była dość głęboka, płynęła. Oczywiście była zasilana w wyniku zrzutu wód z odwodnienia kopalni, ale w ciągu jednego dnia po zatrzymaniu tego kompensacyjnego zrzutu cała rzeka wyschła. No i dzisiaj wygląda jak pustynia. Więc no, mamy takie dowody w prasie, radiu i telewizji. Wydaje się, że to są informacje punktowe, no bo ludzie nie odczuwają jakiegoś braku wody, powiedzmy sobie w skali makro. Natomiast jeżeli spojrzymy na dane naukowe, to widzimy, że zjawisko suszy jest od kilku lat bardzo częste. Tutaj są mapy pokazujące wilgotność gleby, to znaczy indeks wilgotności gleby. Około 30% to jest poziom taki, który jest zaznaczony na tych mapach na kolor żółty. To oznacza deficyt wody dla roślin. No i widzimy tutaj wyraźnie na tych rysunkach, najgorszy był stan w grudniu 2019 roku. Wtedy wydawało się, że już nic tej suszy nie zatrzyma. Kiedy zobaczcie Państwo, no praktycznie cała Polska była pokryta kolorem czerwonym i kolorem żółtym, co oznacza gwałtowny deficyt wody. Natomiast no później niestety, czy też na szczęście, pojawiły się dość intensywne opady atmosferyczne, które zwiększyły poziom wilgotności gleby. No i dzisiaj, bo ta mapka największa jest z dzisiaj, widzimy wyraźnie, że po tych kilku dniach opadów nie jest tak najgorzej z wilgotnością gleby. Natomiast tutaj obrazowanie dotyczy tylko i wyłącznie wierzchniej warstwy gleby. To jest obrazowanie satelitarne z częstotliwością, z dokładnością, z częstotliwością codziennie jest robione. Natomiast rozdzielczość tego obrazowania to jest 25 km, taki jest rozmiar piksela. Więc no, daje to informację rzeczywiście o pewnych trendach, natomiast no, może być gorzej niż tutaj pokazuje to obrazowanie i zazwyczaj bezpośrednie pomiary pokazują
że wilgotność gleby jest jednak niższa niż w wyniku obrazowania. Natomiast no, nawet jeżeli weźmiemy te wyniki, to tutaj no, sytuacja nie jest najlepsza, gdzie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że są dostępne również mapy głębszych partii gleby gruntu, które wykazują jednak większą wilgotność. Ta wilgotność, która jest obserwowana tutaj dla warstwy wierzchniej, ona jest wyraźnie wyższa niż dla warstw głębszych, czyli widać, że ten opad atmosferyczny, który się pojawia, on nawilża tylko górną warstwę gleby, natomiast no, nie zasila głębszego górotworu, nie zasila wód podziemnych, które są głównym rezerwuarem wody pitnej na kuli ziemskiej. I wód podziemnych jest około 30 razy więcej niż wód powierzchniowych, czyli jest to taki garnuszek, do którego te krople powoli kapią, on się zbiera przez nawet tysiące lat czy dziesiątki tysięcy lat, jest głęboko ukryty przed działalnością człowieka, a zatem woda zachowuje w nim pierwotną czystość, więc no, brak zasilania głębszych partii górotworu i brak jakby nasilonej infiltracji do podłoża powoduje, że no niestety ilość wód w systemie bardzo silnie maleje. Czyli pomimo tego, że obserwujemy takie sytuacje, że generalnie gleba ma się dobrze, czyli wydaje się, że roślinom nic nie dolega, obserwujemy również sytuację związaną z przepływami w ciekach powierzchniowych. Cieki powierzchniowe, które widzimy, no one są jakby krwiobiegiem wody, niestety nie pokazują całości wody, która jest w systemie. Jeżeli moglibyśmy zastosować takie porównanie, do czego porównać no, te wszystkie rzeki, ten cały system, no, do takich głównych żył, którymi płynie woda, którymi płynie krew w człowieku, tak? To nie jest cała krew, która jest w człowieku, tylko główna ilość wody przepływa w tym systemie. Natomiast co widzimy w ostatnich kilku latach? Niestety w okresie ostatnich kilku lat, od mniej więcej 5 lat, obserwuje się występowanie w sposób permanentny bardzo niskich stanów wody w największych ciekach powierzchniowych. Tutaj jest mapa dzisiejsza z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, która pokazuje stany wód na terenie Polski na podstawie punktów monitoringowych, punktów wodowskazowych. No i na tej mapie dominuje kolor czarny. Tym kolorem czarnym są odwzorowane cieki z niskim stanem wody. Niski stan wody to jest taki stan, który jest poniżej średniego. No praktycznie niektóre przepływy są na poziomie jakby utrzymania życia biologicznego. Poniżej jakby już te przepływy, czy dalsze zaostrzenie się tej sytuacji i obniżanie dalsze wielkości przepływów zagraża życiu biologicznemu w rzekach, zagraża nawet ciągłości rzek. Na pewno Państwo widzieli dużo zdjęć z tego roku z Sanu, również z Zalewu Solińskiego, gdzie no, poziom wody był bardzo niski i rzeczywiście w całej Polsce obserwuje się bardzo niski stan wody w głównych rzekach, ale też w mniejszych ciekach. Wiele rzek wyschło, nie ma niestety na ten temat informacji, bo no, ten system monitoringowy jest nakierowany na większe cieki, większe rzeki. A skoro widzimy, że w większych rzekach poziom wód bardzo silnie opadł, no to przyczyną są tylko i wyłącznie obniżenie poziomu wód podziemnych, zwanych też przez niektórych wodami gruntowymi. Czyli widać, że ten system, który zapewnia obieg wody w przyrodzie, to znaczy opad atmosferyczny, zasilanie wód podziemnych w jakiś sposób szwankuje. Coś się stało w ostatnich latach niepokojącego, co spowodowało, że ilość wód podziemnych zmalała i jakby zasilanie przez te wody cieków powierzchniowych jest również wyjątkowo niskie. Oczywiście na pewno Państwo ostatnio też byli wstrząśnięci katastrofą, która zdarzyła się na rzece Odrze. No i tutaj właściwie to było potwierdzenie tego, co powiedziałem wcześniej. Jednym z czynników, które mogły spowodować tą katastrofę, które no, z całą pewnością przyczyniły się do rozwoju tej katastrofy, do stworzenia specyficznych warunków, które niestety doprowadziły do unicestwienia życia biologicznego w tej rzece, był właśnie jej niski stan, tak? Niski stan, nadmierny zrzut ścieków, to co powiedziałem wcześniej, czyli my wykorzystujemy te rzeki nie tylko jako źródło do picia i w gospodarce, ale no co kuriozalne, odprowadzamy do nich również ścieki, czyli one są naszym naturalnym również kubłem na śmieci.
No i niestety w związku z tym, że poziom wody w Odrze był wyjątkowo niski, zrzut ścieków cały czas się utrzymywał na takim samym poziomie, a nawet rósł, dlatego że w związku z rozwojem przemysłu w Polsce mamy do czynienia z większymi ilościami ścieków i większym zrzutem docieków powierzchniowych w ostatnich latach. Dlatego jakby jakość wód w ciekach powierzchniowych pogarsza się. No i niestety doprowadziło to do takiej katastrofy. Natomiast jeżeli w dalszym ciągu będzie trwała susza, jeżeli w dalszym ciągu poziom wód podziemnych będzie opadał, jeżeli poziom przepływu wody w ciekach powierzchniowych będzie spadał, no to nie jesteśmy odporni na tego typu katastrofy. Będzie musiała być podjęta jakaś bardzo szeroka kampania i działalność służb w celu ograniczenia zrzutu ścieków, żeby do takich katastrof już więcej nie doprowadzać. No i niestety obserwujemy również niepokojące doniesienia z całego kraju, gdzie zaczyna się problem deficytu wody. Ten problem deficytu wody, on w takiej najbardziej rozwiniętej postaci występuje zazwyczaj na początku lipca, kiedy okres gorący, okres ciepły, zaczyna się przewaga takich wysokich temperatur i ludzie wtedy chcą jakieś ochłody zaznać i niestety wykorzystują wodę wodociągową do napełniania basenów, ale również do podlewania roślin. No nie ma się co temu dziwić, kiedy obserwuje się ogród i widzi się więdnące jakieś piękne swoje warzywa i owoce, które po prostu proszą o każdą kroplę wody, no to człowiek bez serca by nie wykorzystywał wody do podlewania. No i jak się widzi również dzieci, które chętnie by się ochłodziły, no to tylko człowiek bez serca by nie napełnił basenu. No więc w związku z tym zaczyna brakować wody w wodociągach. No i tutaj w tym roku jest taka strona, która prowadzi Świat Wody, która prowadzi taki licznik ilości gmin, które wprowadziły apel albo zakazy wykorzystania wody wodociągowej do innych celów niż bytowe. No i w tym roku się to zdarzyło w 187 gminach. No ktoś może powiedzieć, że to jest mało, ale gmin w Polsce jest około 2,5 tysiąca. W 7,5% gmin w Polsce w tym roku były zakazy albo apele o to, żeby nadmiernie nie używać wody, żeby wodę oszczędzać. Rzeczywiście problem jest tutaj złożony, niekoniecznie jest to związane z deficytem wody sensu stricte, bo niektórzy, w szczególności przeciwnicy polityczni władz tych gmin twierdzą, że to wcale nie brak wody, nie jakieś problemy środowiskowe, tylko złe zarządzanie, tutaj nieprawidłowa gospodarka wodno-ściekowa w takiej gminie, brak inwestycji, no ale jednak widzimy wyraźnie, że ten problem narasta, nawet kiedyś, kilka lat temu w ogóle takich zgłoszeń nie było, one były bardzo dużą rzadkością. Dopiero mniej więcej od 2019 roku zaczęły się pojawiać tego typu informacje w przestrzeni publicznej. No i będziemy przyglądać się temu tematowi, czy ilość tych gmin rośnie, spada, czy też maleje. No niedobrze by było, gdyby rzeczywiście w sezonie letnim gdzieś tam brakowało wody. I proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje? Co jest przyczyną tych wszystkich zmian? I dlaczego rzeczywiście obserwujemy, że Polska wysycha? No niestety problemem są zmiany klimatyczne, zawinione przez człowieka lub nie, natomiast są one faktem, gdzie niestety w ostatnim okresie czasu nie mamy śniegu zimą. Tak, ten śnieg, który mówił pan profesor, te śnieżynki są bardzo ważne, ich rola jest niebagatelna, ich rola jest kluczowa w formowaniu zasobów wodnych. Śnieg po pierwsze bardzo długo leży i kumuluje się na dużej powierzchni. Ma taką tendencję, że nie rozpływa się, jeżeli jest niska temperatura i nie spływa z powierzchni, tylko zalega na niej. Dlatego powierzchnia zasilania, kiedy ten śnieg zaczyna powoli topnieć wiosną, jest dużo większa. Normalnie, kiedy spadnie deszcz na jakąś powierzchnię nachyloną, to on z niej spłynie, tak? Trafi do rzek, tymi rzekami trafia szybko do morza, nic z tej wody nie mamy. Natomiast jeżeli spadnie nam opad w postaci śniegu, on zalega na dużej powierzchni, nie spływa nawet z terenów, które są nachylone i przy wolnym topnieniu woda ma wystarczająco dużo czasu, żeby wnikać do górotworu. Czyli śnieg w naszej strefie klimatycznej jest podstawowym elementem, który właściwie oszczędza za nas wodę i gromadzi ją w strukturach w górotworze. Czyli śnieg absolutnie dla nas jest
pierwszorzędne. Jeżeli moglibyśmy sobie czegoś życzyć w tym roku, to na pewno śnieżnej zimy, takiej zimy jak pamiętamy my starsi z dawnych lat. I tutaj, żeby to zobrazować, no też dla mnie to było szokiem, że na stronach czy na mediach społecznościowych w zeszłym roku zauważyłem wielu młodych ludzi, którzy opisywali swoje jakby takie wrażenia z zimy, gdzie pojawiło się trochę śniegu i mówili, że swoim dzieciom mogli pokazać śnieg, tak? I że ulepili bałwana. Natomiast zdjęcia tych bałwanów były takie, że no te bałwany były takiej wysokości, tak? Tam jest zdjęcie takiego bałwana dałem, a obok dałem bałwana, jakiego ja pamiętam, że zawsze się lepiło. No było wystarczająco śniegu, żeby ulepić porządnego takiego bałwana, który czasami istniał przez kilka tygodni i stał i straszył gdzieś tam. Więc taki bałwan po pierwsze żył dłużej, a po drugie był naprawdę potężny. Natomiast teraz takie malutkie bałwanki, które giną zaledwie po kilku godzinach, no niestety nie jest to dobry prognostyk. Natomiast no, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o kwestie związane z zasobami wodnymi i prognozami, nie wiadomo, jak sytuacja się rozegra. No, mówi się w tym roku o tym, że będzie śnieżna zima, wyjątkowo śnieżna zima, ale nigdy o tym nie jesteśmy przekonani, nie wiadomo. No niestety to wzrost temperatury powietrza o kilka stopni średnio ma najbardziej duże znaczenie w sezonie zimowym, no bo latem te kilka stopni nic nam nie daje. Jest troszkę cieplej, tak, jesteśmy w stanie to wytrzymać. Natomiast zimą rzeczywiście to ma katastrofalne znaczenie, bo jeżeli z temperatury powiedzmy sobie -1 temperatura rośnie do 0 albo +1, no to wtedy już nie będzie śniegu, tak? Albo ten śnieg będzie się utrzymywał przez chwilę. A zatem no, o co możemy prosić i czego możemy sobie życzyć, tak jak powiedziałem, na święta i z każdej okazji, to to, żeby wrócił śnieg, dlatego że bez śniegu w naszej strefie klimatycznej nie będziemy mieli zasobów wodnych, które będą wystarczające dla rozwoju gospodarczego. Oczywiście nie grozi nam deficyt wody dla ludzi, no ale w pewnym momencie może się okazać, że brak wody, brak zasobów wodnych będzie barierą dla rozwoju gospodarczego kraju. Dziękuję Państwu, chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Bardzo dziękuję za wspaniały wykład i tak jak pan profesor, zachęcam do zadawania pytań. Z jednej strony, jest pytanie. Nie ma takiego deficytu wody. I jesteśmy w bardzo zbliżonej strefie klimatycznej, prawda? Tak. A już sąsiedzi na południu mają komfort i jest to dość daleko od Alp. Jak wyjaśnimy, Litwa, Łotwa, Estonia, prawda? To jest bliziutko, a tam były potężne zasoby. Znacznie więcej niż u nas. Jak to wytłumaczyć? Tam są po prostu obszary, które generalnie charakteryzują się większymi zasobami wód podziemnych zgromadzonymi w okresach wcześniejszych klimatycznych, tak? No i jednocześnie w Polsce jest większa trochę ilość ludzi, tak, niż w tych innych krajach, większa jest troszkę gęstość zaludnienia. Natomiast rzeczywiście kraje położone bardziej na wschód od nas i na północ charakteryzują się większymi opadami niż Polska. I może z tego tytułu to się bierze. Natomiast Czechy na przykład są dobrym przykładem, bo Czechy mają identyczne opady atmosferyczne jak my, natomiast w Czechach nie ma struktur geologicznych, które by tą wodę podziemną były w stanie magazynować. Więc Czesi nie mają nazbieranej wody podziemnej, tam są skały głównie krystaliczne, to jest obszar deficytowy w wodę, tak? Niemcy też są w podobnej strefie klimatycznej jak my. Charakterystyczne są również u nich takie mniej więcej pory roku jak u nas i takie zmiany nastąpiły u nich i u nich też są niekorzystne zjawiska w tym kontekście i Niemcy są troszkę za nami, mają 1700 m3 wody około na rok na osobę. Także to nie jest tak, że to się odnosi do nasi sąsiedzi mają dużo lepiej, tylko jesteśmy w takim miejscu Europy, że albo geologia jest niekorzystna, tak jak mają Czesi, no albo rzeczywiście brakuje mocnych wystarczająco deszczy i śniegu,
tak jak w Polsce i w Niemczech. Natomiast no, o Litwie, Łotwie i Estonii ciężko jest mówić, dlatego że to są kraje małe, tam jest dość mało ludzi, więc jakby ich zasoby wodne w przeliczeniu na mieszkańców mogą być pozornie duże. Bardzo dziękuję. Proszę poczekać na mikrofon może. Węgry tym się charakteryzują, że przez Węgry przepływa duża rzeka Dunaj, tak? Więc ona jakby ma dużo wody niesie i te zasoby takiego małego kraju, przez który przepływa duża rzeka, są bardzo duże. Na przykład tutaj za taki no może trochę przeszacowany przykład może służyć Egipt, który w ogóle nie ma wody i ma tylko Nil płynący przez środek. I tak cud, że on dostarcza jakiejkolwiek ilości wody. Natomiast generalnie poza Doliną Nilu w Egipcie są tylko zasoby wód podziemnych nieodnawialne z takich struktur geologicznych, które były zasilane wtedy, kiedy Sahara była zieloną sawanną. Więc korzystał z nich również Muammar Kaddafi. Chciał zbudować taką sztuczną rzekę płynącą z Sahary i nawadniającą całą Libię. No więc częściowo korzystają z korzystnej sytuacji geologicznej Węgrzy, bo są położeni w takiej strefie doliny dużej rzeki, która jest nazbierane ma wody z wielu 10 000 lat. Bo ten obieg wody w przyrodzie nie narodził się dzisiaj obecnie, tylko on trwa od okresu ostatniego zlodowacenia i ta woda się zbiera. Natomiast to, co widzimy w wodach powierzchniowych, to 30 razy więcej mamy nazbierane bez naszego udziału w wodach podziemnych, tak? Tylko są korzystne warunki i niekorzystne warunki. Czasami problemem jest również to, że płytko występują wody zasolone. No w Polsce zasolone wody występują do głębokości rzędu 300 metrów, czyli tej słodkiej wody na lądzie nie mamy do jądra ziemi, tylko mamy do głębokości około 150-300 metrów. Są takie miejsca w Polsce, że słona woda występuje bardzo płytko na powierzchni, woda mineralna, która też nie nadaje się do picia i wiele jest takich terenów, gdzie rzeczywiście pomimo tego, że woda jest, no ona jest zasolona i nie da się nic z nią zrobić, tylko trzeba z innego miejsca w gminie obok sprowadzać wodę. Na przykład na pewno Państwo wiecie, że jest Ciechocinek. No i w Ciechocinku są wody mineralne, no ale te wody nie nadają się do picia i żeby zaopatrzyć tam kuracjuszy, sprowadza się wodę z zewnątrz, jakby spoza terenu miejscowości, z dużej dość odległości, żeby tą wodę doprowadzić. No i też czasami zdarzają się takie przypadki jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie pod miastami dużymi, no na przykład Kraków też jest takim przykładem, że pod naszymi stopami jest dużo wody, ale w wyniku wieloletniej antropogenicznej działalności woda jest zanieczyszczona, tak, bardzo silnie. Wtedy łatwo jest sprowadzić wodę z zewnątrz. No i Kraków czy Los Angeles niewiele się tu różni, bo ma wodę sprowadzaną z zewnątrz. My mamy wodę w większości z Raby, ze zbiornika w Dobczycach, który jest tłoczona do generalnie powiedzmy sobie większości miasta. Tylko dzielnice Nowa Huta są zasilane z innych źródeł, tam z rejonu są studnie pod parkiem lotników, które tam pompują wodę do celów pitnych, no i również koło szpitala Rydygiera oraz z Dłubni są brana. Jest również woda do celów pitnych, troszkę jeszcze jest wody branej z Białuchy, więc no, z różnych przyczyn może wynikać ten brak i ograniczenie zasobów albo większe zasoby. Trudno jest tutaj podać jakieś jedno rozwiązanie, natomiast no, cyfry są jakie są, tak? Trudno z nimi dyskutować, gdyż no, są przedstawione przez jakieś służby, które wyliczyły to według jednolitej metodyki. Dziękuję. Jedno pytanie jeszcze było z tyłu sali. Dziękuję. No to chciałem zapytać o to, no bo jeśli spojrzymy na jakby obieg wody w przyrodzie, no to mamy retencję, no i cały ten cykl hydrologiczny, w którym ta woda cały czas krąży. No i teraz tutaj padło takie stwierdzenie, że tutaj jakby woda w naszym systemie znika. No i ja chciałbym zapytać o to, czy chodziło tylko właśnie konkretnie o tą naszą wodą słodką z Polski, jeśli chodzi o bilans wodny dla Polski. No i czy chodzi o to, że ta woda po prostu na przykład trafia do oceanu, jakby przestaje być dla nas łatwa do spożycia i do obróbki? Czy jeśli tak, no to wtedy może powinniśmy wiązać nadzieję z odsalaniem wody w przyszłości? A może chodziło po prostu źle zrozumiałem? Nie, no dobrze pan zrozumiał, po prostu no, ilość wody dostępnej dla nas w danym punkcie kraju maleje.
Ta ilość wody, którą możemy wykorzystać, relatywnie są dowody na to, że maleje, że jej ubywa, tak? Z częścią spraw jesteśmy sobie w stanie poradzić, bo jeżeli przykładowo będzie susza, to możemy więcej wody brać z wód podziemnych i nawadniać uprawy rolne. No bo przede wszystkim przez suszę i takim bezpośrednim skutkiem suszy może być przede wszystkim niższe plony w rolnictwie, no i rzeczywiście ograniczenia w produkcji jakichś dóbr, które wymagają dużej ilości wody. No ale powiedzmy, że analizujemy kwestię wody dla rolnictwa. Jesteśmy w stanie gromadzić wodę dla rolnictwa oraz pozyskiwać wodę dla rolnictwa z wód podziemnych, tylko że doświadczenia innych krajów, które zezwoliły na taki swobodny dostęp do wód podziemnych dla rolników, wskazują, że w bardzo krótkiej perspektywie czasu przy upowszechnieniu się takich pomp, które są zasilane panelami fotowoltaicznymi na prąd stały, w Indiach czy w Chinach dochodzi do gwałtownych obniżeń poziomu zwierciadła wód podziemnych, bo pobór wody dla potrzeby rolnictwa przekracza zasoby odnawialne, bo woda częściowo jest odnawialna, ale jak się pobiera za dużo wody i się ją wykorzystuje, no to ona się staje niemożliwa do odzysku, trafia rzeczywiście do rzeki jako ściek, później trafia do morza i tracimy jej tutaj jakby zasób, tak? Natomiast obieg wody nie jest zaburzony, tylko po prostu jest zaburzone to naturalne oszczędzanie wody i jej utrzymywanie w terenie, czyli retencja przede wszystkim cierpi teraz przez to, że nie ma śniegu, czyli ta retencja glebowa oraz retencja w wodach podziemnych, która się działa sama, człowiek nie musiał do niej dopłacać. No więc jest odpowiedź, albo będziemy pracować nad tym, żeby tą retencję zwiększyć, zarówno retencję powierzchniową, jak i podziemną, chociaż retencja powierzchniowa też jest trudna, bo tak wodę trzymać w rzece czy w jakimś zbiorniku, to też są zagrożenia jakościowe, można się ona łatwo zanieczyścić. Najlepiej byłoby wodę gdzieś tłoczyć do jakichś struktur w podłożu, żeby do niej nie miały dostępu organizmy żywe i przede wszystkim jakieś substancje toksyczne. Natomiast możemy zwiększyć retencję albo możemy przekierować część wód z zasobów wód podziemnych do branż, które są dotknięte deficytem wody, ale to generalnie będzie ograniczać nam dalej zasoby, tak? Natomiast rzeczywiście są techniki i możliwości oczyszczania wody. Już teraz koszty oczyszczania wody bardzo gwałtownie spadły, ale ciągle jednak łatwiejsze i jakby tańsze jest korzystanie z wody naturalnej, niezanieczyszczonej, niż oczyszczanie wody, która jest zanieczyszczona. Więc jakby obecnie wyzwaniem jest również to, że coraz więcej zanieczyszczeń trafia do wód, bo z wód zrobiliśmy sobie odbiornik ścieków i doczyszczenie wody do standardów jakościowych staje się coraz trudniejsze, bo w wodzie występują substancje chemiczne, które są sztucznie stworzone przez człowieka, a jednocześnie są bardzo trwałe w środowisku i takie standardowe techniki oczyszczania, tak jak się kiedyś stosowało dla biogenów, obecnie nie działają. Dużo jest leków w wodzie, jakichś związków wytworzonych sztucznie, na przykład takie związki bardzo odporne, fluorowe, które się stosuje w naczyniach żaroodpornych, to nawet te PFAS-y wykrywa się w krwi niedźwiedzi na Grenlandii, a zanieczyszczenia substancjami takimi lekopodobnymi wykryto u żyjątek, które żyją na dnie rowu mariańskiego, więc widać, że te substancje krążą w środowisku, nie bez wpływu na człowieka na pewno, chociaż nie ma na to dowodów, natomiast techniki uzdatniania, oczyszczania wody stają się coraz droższe. Także my dla ludzi, czy też chemicy, czy fizycy mówią, że dla ludzi wody nigdy nie braknie, tylko będzie kwestia ceny za tą wodę, tak? Za wodę taką zdrową, zdatną do picia. Aczkolwiek lepiej jest pić wodę czystą, pierwotnie czystą, niż wodę oczyszczoną, bo nie wiadomo, co tam wszystkiego jeszcze może być w niej, gdyż nie badamy wszystkich substancji teoretycznych, które mogą w wodzie występować, ale pewien zespół parametrów i substancji, które są najpopularniejsze, więc sprawa jest bardzo złożona. Dziękuję bardzo. Nasz czas dobiega Jeszcze końca. Więcej pytań? Jeszcze jedno? To bardzo proszę, jeszcze jedno krótkie pytanie. Panie profesorze, ja mam tylko jedno krótkie pytanie i znowu nie dotyczy to przedmiotu wykładu. Mianowicie przeczytałem na stronie internetowej Akademii Górniczo-Hutniczej, że tutaj uruchomiono jakiś program retencji wód opadowych. Widziałem te zbiorniki i może by pan w 2 słowach skomentował. Bardzo proszę. Pytanie o retencję wody na AGH. Jak Tak. z tym sobie radzimy?
Na AGH ustawiono kilka zbiorników po to, żeby gromadzić wodę opadową, dlatego że na terenie miejskim jest duży problem z wodą opadową. Woda opadowa powstaje w dużych ilościach, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, ile wody opadowej w sposób naturalny przyroda nam rozprowadza. W typowych warunkach, powiedzmy sobie, spływ powierzchniowy wynosi około 30 kilku procent, natomiast resztę wody odparowywuje albo po prostu wsiąka do podłoża i jest wykorzystywane przez rośliny, więc też odparowywuje, bo rośliny używają tego w celach jakby życiowych i też odparowywują do atmosfery. Natomiast w sytuacji, kiedy zabudowywujemy przestrzeń i robimy szczelną powierzchnię, no to niestety, ale wykorzystanie tych wód jest niemożliwe i spływ powierzchniowy rośnie praktycznie do 90%. Czyli możemy dostać z 100 metrów kwadratowych zabudowanej powierzchni bardzo duże ilości wody. Tak? Na metr kwadratowy, jak wtedy pamiętacie Państwo w zeszłym roku, co spadło w Krakowie 100 mm deszczu, to znaczy, że na metr kwadratowy spadło 100 litrów wody, czyli 10 wiaderek. No, czyli ta woda nie wsiąknie, w żaden sposób nie odpłynie, nie zatrzyma się, tylko spływa do kanalizacji. Wtedy, kiedy ze wszystkich tutaj domów w okolicy, czy ze wszystkich terenów zabudowanych ta woda spływa do kanalizacji, no kanalizacja nie wytrzymuje tego, zatyka się, no i zaczyna wylewać w różnych miejscach. Niektórym ludziom zalewa piwnice, bo leżymy blisko Wisły i nie za bardzo te kolektory mają gdzie odprowadzić tą wodę awaryjnie opadową niż do rzeki. Jeżeli przypadkowo rzeka w tym czasie również podniesie swój poziom, no to wtedy ta woda nie odpływa. No i są takie rejony w Krakowie, w szczególności na wylotach głównych kolektorów odwadniających Kraków do rzeki Wisły, gdzie ludzie cały czas są zalewani. No tutaj takim rejonem to jest Aleja Daszyńskiego. Tam są takie przypadki, że zatapia całe piwnice ludziom aż do wysokości poziomu terenu. No i ludzie protestują. Wiele jest również takich zgłoszeń o zalewaniu piwnic, wbrew pozorom tutaj właśnie w naszym kwartale, ulica Karmelicka, tutaj rejon Czarnowiejskiej, gdzie woda podziemna również jest bardzo płytko, bo jesteśmy w Dolinie Wisły i jak się Wisła podnosi, to wody podziemne też się podnoszą. Także jest wiele tutaj różnych problemów i jakby jedynym wyjściem, żeby przeciwdziałać takim zdarzeniom, tak zwanym miejskim powodziom, związanym z tym, że zniszczyliśmy naturalną zlewnię, zabudowaliśmy ją zbytnio omuszczelniliśmy, jest wyłapywanie tej wody, choćby wyłapywanie, nie mówię wykorzystywanie, ale wyłapywanie i puszczanie z jakimś opóźnieniem choćby. No i te zbiorniki retencyjne mają przede wszystkim wyłapywać wodę, minimalizować ten pik taki, gdzie wszyscy lecą, tylko on wyłapujemy, no i jak najwięcej tej wody wykorzystać, aczkolwiek w naszej strefie klimatycznej wykorzystanie wody jest wyzwaniem, no bo możemy tylko sensownie wodę wykorzystywać w sezonie wegetacyjnym, no przecież nie będziemy lać tej wody roślinom w sezonie zimowym, no bo to jest bez sensu, więc to dopiero zobaczymy, jak się ten system będzie zachowywał i jak przetrwa sezon zimowy, no bo jak będzie ta woda zamarzać, to może te zbiorniki tam po prostu jakoś zdekomponować. No ale są odpowiednio obliczone, także wydaje się, że ten system jest prawidłowy. No, w mieście Krakowie są dopłaty dla wspólnot mieszkaniowych czy dla właścicieli nieruchomości, którzy chcą zagospodarowywać wodę i mogą dostać dopłatę w zależności od tego, czy to jest system taki właśnie beczek, czy też jakiś bardziej zaawansowany system, no bo można tą wodę gromadzić i ją zatłaczać do górotworu powrotnie, tak? Po to, żeby wzbogacać zasoby, a jednocześnie wykorzystywać wodę również w sezonie zimowym. Bardzo dziękujemy raz jeszcze prelegentowi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że jeżeli mamy zapamiętać po jednym zdaniu z każdego dzisiejszego wystąpienia, to przede wszystkim to, że woda jest substancją niezwykłą, pomimo że tak obficie nas otacza, a po drugie, pomimo że wydaje nam się, że tak obficie nas otacza, zaczyna nam jej brakować i musimy naprawdę dobrze się zastanowić nad tym, jak nią gospodarować. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj i już teraz zapraszam na kolejne wydarzenie z cyklu AGH Nauka Spotkania. 24 listopada będziemy mogli posłuchać o problemach konwersji energii termicznej na elektryczną oraz o zastosowaniach superkomputerów w nauce i przemyśle. Serdecznie Państwa zapraszam.